Skąd się bierze inflacja? No właśnie, dlaczego ceny rosną? W jednym z poprzednich odcinków opisaliśmy, co to takiego ta inflacja, jak ją mierzymy i dlaczego mierzymy ją trochę źle. Ale nie odpowiedzieliśmy na pytanie, skąd się bierze inflacja. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, sprawdzając przy okazji, czy w Polsce mamy dziś dobry klimat dla inflacji. Ekonomiści trochę lubią się kłócić na temat inflacji. Nie jest to ich ulubiony temat do kłótni, są lepsze, ale ekonomiści, ludzie z natury kłótliwi, o inflację też się często posprzeczają. Bo tacy na przykład monetaryści lubią sobie stwierdzić, że to wszystko przez pieniądz. I skrajni monetaryści czasem marudzą, że jakby się tak płacili za wszystko złotem i srebrem, to by inflacji nie było wcale. Ostatnio zapisałem się na Facebooku na taką grupę, gdzie takie farmazony chłopcy sobie opowiadają i się nawzajem upewniają, że myślą dobrze, poprawnie i że poznali już taką ekonomiczną prawdę ostateczną. Mówię, że to chłopcy tak sobie spijają z dzióbków, bo w istocie dziewczyn tam za bardzo nie ma. Chyba dziewczyny są na to za mądre po prostu. No dobra, żarty na bok. Skąd może się brać inflacja? Powody, takie akceptowane przez większość rozsądnych ekonomistów, są trzy. Po pierwsze, nadmierny popyt w gospodarce, po drugie, niedostateczna podaż w gospodarce, po trzecie, za dużo pieniądza w obiegu. A jako wisienka na torcie pojawia się czynnik czwarty, wtórny, oczekiwania inflacyjne. Przyjrzyjmy się tym powodom po kolei i zobaczmy, czy możemy liczyć na to, że te powody spowodują nam inflację w Polsce. Powód pierwszy, nadmierny popyt w gospodarce. Gdy ludzie, firmy, a także szeroko rozumiany rząd chcą kupić zbyt dużo, więcej niż gospodarka jest w stanie w danym okresie wytworzyć, producenci stają przed wyborem. Zadać sobie trud i ponieść ryzyko, zwiększyć możliwości produkcyjne, zatrudniając dodatkowych pracowników, rozbudowując istniejące i budując nowe fabryki, czy podnieść ceny, nie zadając sobie tego trudu i nie ponosząc ryzyka. Ceny można podnieść dużo szybciej niż wybuduje się fabrykę. Łatwo też można je obniżyć, gdy popyt spadnie. Zbyt duży popyt tworzy pokusę do podnoszenia cen. Jest to tak zwana inflacja ciągniona przez popyt. Zawsze mnie nurtuje, czemu ona jest ciągniona, a nie ciągnięta, ale chyba umrę i nigdy się nie dowiem. To taka tajemnica ekonomiczna. Powód drugi, niedostateczna podaż w gospodarce. Gdy koszty produkcji gwałtownie rosną lub gdy obiektywne ograniczenia, np. zakłócenia w dostawach materiałów do produkcji lub półproduktów, zmuszają do ograniczenia produkcji, ceny na rynku rosną w wyniku niedoborów. Oczywiście inflacja taka ma miejsce tylko wtedy, gdy problem ma charakter ogólny. Na przykład ceny ropy mają wpływ, większy lub mniejszy, na koszty praktycznie każdej działalności gospodarczej. Problemy pojedynczego producenta nie znajdą odbicia w inflacji, bo jak pamiętamy, inflacja dotyczy ogólnego poziomu cen w gospodarce. Powód trzeci. Zbyt duża ilość pieniądza w obiegu. Ten rodzaj inflacji często tłumaczy się równaniem ilościowym pieniądza niejakiego Fischera. W skrócie i w uproszczeniu. Pieniądze w obiegu służą przede wszystkim finansowaniu zakupów. Pieniądz musi sfinansować wszystkie zawierane transakcje, czyli pieniądz musi pokryć wartość nominalnego PKB. Ponieważ ten sam banknot może być użyty więcej niż jeden raz i ten fakt oddaje tak zwana prędkość obiegu pieniądza, jak szybko pieniądz krąży w gospodarce, to ilość pieniądza w obiegu powinna być równa nominalnemu PKB podzielonemu przez prędkość obiegu pieniądza. Jeśli ilość pieniądza rośnie szybciej niż realny PKB, ten realny PKB jest w uproszczeniu bez inflacji, a prędkość obiegu pieniądza się nie zmienia, to muszą rosnąć ceny. Czyli jeśli ilość pieniądza w obiegu rośnie zbyt szybko, pojawia się inflacja. Wisienka na torcie, oczekiwania inflacyjne. W kształtowaniu się inflacji i w ogóle w całej ekonomii ważni są ludzie i ich zachowania. Jeśli ludzie spodziewają się, że ceny będą rosnąć, to ich zachowania zaczynają sprzyjać wzrostowi cen. Na przykład jestem producentem i ustalam cennik na nadchodzący rok. Jeśli spodziewam się, że ceny wzrosną, to uwzględniam to w moim cenniku. U mnie ceny rosną, bo ja się spodziewam, że ceny generalnie będą wyższe. Jeśli jestem pracownikiem i negocjuję z szefem podwyżkę, a spodziewam się wzrostu cen, to w moich negocjacjach uwzględniam ten czynnik i startuję z wyższego pułapu.
bo wiem, że negocjuję na przyszłość i że zapewne za miesiąc czy za 2 nie mogę znowu przyjść po podwyżkę. Więc chcę podwyżkę, która pokryje dotychczasowy wzrost cen od ostatniej podwyżki, ale i przyszły wzrost cen, ten, którego się spodziewam. Chcę więcej i w ten sposób podwyższam koszty dla mojego pracodawcy. To się może przełożyć na wzrost cen, prawda? Każdy z nas po wysłuchaniu powyższego wykładziku może spojrzeć na swój własny kraj i odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile w tym kraju jest dziś klimat dla inflacji. Ja spojrzę na Polskę. Nadmierny popyt w gospodarce. Ten chyba jeszcze nam w tej chwili nie grozi. Zbyt niepewnie się czujemy. Pandemia wciąż jest problemem. W czasach niepewności nie szastamy groszem. Widać to po depozytach bankowych. Jak pamiętacie, mamy w obiegu obecnie więcej gotówki. Mówiliśmy o tym niedawno. Ale i na kontach bankowych salda nam rosną. Topnieją lokaty, ale ludzie nadal trzymają pieniądze w bankach bezpośrednio na kontach, no bo gdzie mają je trzymać? W końcu jednak pandemia się skończy. A my ruszymy na zakupy. Po buty, po sukienki, po garnitury, bo przez ostatni rok ich nie kupowaliśmy tak za bardzo. Wykupimy zagraniczne wycieczki, będziemy chodzić do knajp, odbijemy sobie ten rok w zamknięciu. To będzie sprzyjać inflacji. Jeszcze nie teraz, ale wkrótce. Niedostateczna podaż w gospodarce. Pandemia zakłóciła łańcuchy dostaw, spowodowała mnóstwo problemów natury logistycznej. Dla przykładu, koncernom samochodowym brakuje mikrochipów, co wstrzymuje produkcję nowych aut. W marcu dowiedzieliśmy się, że polskie przedsiębiorstwa w lutym raportowały najwyższy wzrost cen wyrobów gotowych od 1998 roku. Wśród powodów wymieniono niedobory materiałów na światowych rynkach, problemy logistyczne na granicach, a także osłabienie złotego. Czy te koszty da się przerzucić na konsumentów w postaci wyższych cen, czy trzeba będzie je wziąć na klatę, czyli odliczyć od zysków? Dużo wskazuje, że koszty te da się przerzucić na klientów. To będzie sprzyjać inflacji. Nadmierna podaż pieniądza. Tu kluczowa wydaje się być rola banku centralnego i ona również jest problematyczna. W mojej opinii skala podporządkowania polityki monetarnej interesom partii obecnie rządzącej jest bardzo duża. To oznacza, że prawdopodobieństwo poświęcenia inflacji na ołtarzu walki z bezrobociem jest również duże. Czy bank centralny będzie potrafił skutecznie zarządzać podażą pieniądza w trudnym okresie wychodzenia z post-covidowego kryzysu? A jeśli będzie umiał, to czy będzie chciał? Czy będzie chciał walczyć z inflacją? Tego nie jestem pewny i taki brak woli politycznej może sprzyjać inflacji. Czas na wisienkę na torcie. Oczekiwania inflacyjne. Jeśli uwierzymy w nieuchronny wzrost cen, to będziemy go mieli, bo klimat, jak widać, sprzyja inflacji. A oczekiwania inflacyjne mogą działać jak samospełniająca się przepowiednia. Chyba że nie uwierzymy w wysoką inflację. Ja jeszcze bardzo dobrze pamiętam inflację przełomu lat 80. i 90., więc moje oczekiwania inflacyjne są zapewne relatywnie wysokie, częściowo także z tego powodu. Większość z Was, moich słuchaczy, jest wyraźnie ode mnie młodsza. Wy możecie tego nie pamiętać i możecie mniej obawiać się inflacji i mniej w nią wierzyć. Podsumowując, klimat do wzrostu inflacji jest i w moim przekonaniu jest się czego obawiać, bo spójrzmy na to jeszcze i w ten sposób. Po raz pierwszy od 30 lat mamy w Polsce recesję, czyli spadek PKB, co powinno sprzyjać spadkowi presji inflacyjnej, a jednocześnie nasza inflacja jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. Cała nadzieja w Was, że Wasze oczekiwania inflacyjne będą niskie i w banku centralnym, że stanie na wysokości zadania. Czy tak będzie? Czas pokaże. Aha, i dla jasności, ja nie wierzę w 15 czy 20% inflację w tym lub w przyszłym roku, ale te 5-6% może się pojawić, choć dziś większość prognoz jest bardziej optymistyczna. I tego optymizmu się trzymajmy. Do usłyszenia.